Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Czy boisz się dentysty? Większość z nas tak. Stres, igły, dźwięk wiertła. Ale jest coś gorszego niż ból zęba. Coś, o czym nikt z nas nie chce nawet myśleć. A co jeśli to właśnie dentysta boi się ciebie mniej niż ty jego? Co jeśli za tym miłym uśmiechem kryje się coś znacznie mroczniejszego niż próchnica? W tym odcinku zabiorę cię do Colorado, tam gdzie za zamkniętymi drzwiami rodzinnego domu rozgrywał się powolny dramat. Zaczęło się od koktajlu proteinowego, a skończyło na sekcji zwłok. Jeżeli jesteście ciekawi, co kryje się za tym pięknym uśmiechem, zostańcie ze mną. Zabieram was w tę podróż już teraz. Colorado, stan, w którym dzikie piękno natury spotyka się z nowoczesnością, a przestrzeń wydaje się nie mieć końca. Gdy patrzysz na linię horyzontu, nie masz pewności, czy to jeszcze ziemia, czy już niebo. Zimą ośnieżone zbocza gór skalistych przypominają kadry z pocztówek. Latem rozgrzane powietrze pachnie pyłem i sosną. To kraina kontrastów, miejsce, gdzie można się zagubić albo odnaleźć. Dla niektórych raj do życia, dla innych tło dla historii, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Na wschód od Denver, zaledwie kilkanaście minut jazdy autostradą, rozciąga się Aurora, jedno z największych przedmieść w całym stanie. Miasto wyrosłe z marzenia o spokoju, równe chodniki, szpalery domów, planowane dzielnice, które mają sprawiać wrażenie ładu. Tu życie ma swój rytm. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, psy na smyczy, listy w skrzynce, flagi na masztach. Sobotnie poranki zaczynają się od zapachu świeżo skoszonej trawy. Niedziele od nabożeństwa w kościele lub śniadania na werandzie. Aurora to miasto, które nie hałasuje. Ono dyskretnie trwa. Ciche, eleganckie, niewzbudzające podejrzeń. Wszystko ma tu swoje miejsce. Przy jednej z takich ulic, gdzie domy różnią się od siebie głównie kolorem dachu i odcieniem drewna na ganku, stoi szary budynek z białym płotkiem i zadbanym podjazdem. Flaga USA porusza się lekko na wietrze. Doniczki z petuniami przy frontowych drzwiach są zawsze świeże. Wieczorami widać przez okno ciepłe światło lamp i cienie poruszające się w salonie. W tym domu mieszkała rodzina Craigów. On, dentysta z lokalną renomą, z zawodu precyzyjny i uprzejmy, lubiany wśród pacjentów. Ona, cicha, pogodna, ale obecna. Matka 6 dzieci, oddana rodzinie i wspólnocie. 8 osób pod jednym dachem, 8 różnych charakterów, jeden adres. Codzienność pełna szkolnych grafików, niedzielnych spacerów, zakupów w lokalnym markecie i obiadów przy dużym stole. Rodzina, która z zewnątrz wyglądała jak uosobienie amerykańskiego snu, jakby wpisana w krajobraz tego miejsca, spójna z nim, nie wyróżniająca się niczym poza pozorną doskonałością. Ale nawet w takich miejscach jak Aurora pewne rzeczy potrafią się wymknąć spod kontroli. A czasem niektóre domy zaczynają skrywać więcej, niż widać przez zaparowaną szybę salonu. Gdybyś spotkał go w kolejce do kawiarni, nie zwróciłbyś uwagi.
Średniego wzrostu, schludny, z zadbaną fryzurą i typowym, trochę zbyt pewnym uśmiechem kogoś, kto wie, że dobrze wygląda w marynarce. Ten typ człowieka, który patrzy prosto w oczy, ale nie zostaje w pamięci. Nienachalny, ale dokładnie taki, jakim chcielibyśmy widzieć ludzi, którzy dbają o nasze zdrowie. James Tolliver Craig. Dentysta, mąż, ojciec, 6 dzieci, członek wspólnoty mormońskiej. Człowiek, który zbudował siebie od podstaw, przynajmniej według lokalnych standardów. W Aurorze był znany, nie sławny, ale rozpoznawalny. Jego gabinet dentystyczny położony przy jednym z głównych skrzyżowań miasta cieszył się dobrą opinią. Był nowoczesny, czysty, z katalogowymi zdjęciami uśmiechniętych dzieci na ścianach i recepcją, gdzie pachniało eukaliptusem i drukowanymi formularzami. Craig był dokładny, zawsze punktualny, cenił technologię. Jako jeden z pierwszych wprowadził skanery 3D i procedury cyfrowe. Lubił mieć nad wszystkim kontrolę. W pracy był wymagający, choć nieagresywny. Nigdy nie podnosił głosu, rzadko żartował. Traktował personel z dystansem, ale formalnie uprzejmie. Gdy mówił „dobrze się spisałaś” do asystentki, to brzmiało to bardziej niż ocena, a nie pochwała. Był profesjonalny, metodyczny, chłodny. Nie zostawiał miejsca na improwizację ani w gabinecie, ani w życiu. Jego współpracownicy wspominali, że Craig niemal obsesyjnie planował każdy dzień. Miał kalendarz zsynchronizowany z zegarkiem, tabletem i komputerem. Jeśli czegoś nie zapisał, to się nie wydarzyło. Jego biurko było puste, z wyjątkiem jednej ramki ze zdjęciem rodziny i notesu, w którym prowadził odręczne statystyki miesięczne. Dla kogoś z zewnątrz wzór porządku. Ale właśnie tam, pod tą perfekcyjnie ułożoną powierzchnią, zaczynało się zauważać pewne rysy. James był człowiekiem, który nie znosił straty, żadnej, ani czasu, ani kontroli, ani pozycji. Gdy coś wymykało mu się z rąk, nie konfrontował tego wprost. Raczej znikał w sobie, zamykał drzwi, zmieniał hałas. Szukał cichych rozwiązań, nie działał impulsywnie. Działał zawsze cicho. Ci, którzy znali go lepiej, a takich nie było wielu, mówili o nim: zawsze coś ukrywał, ale nie sposób było powiedzieć co. Nigdy nie otwierał się do końca. W domu był bardziej zamknięty niż w pracy. Dzieci widziały go wieczorami, najczęściej z laptopem na kolanach. Rzadko uczestniczył w posiłkach, często znikał na chwilę do gabinetu albo na ważny telefon. Żona Angela starała się trzymać całość w ryzach. To ona była sercem domu. On jak cień przemykający między obowiązkami. Ale dla świata wzorowy obywatel, dla pacjentów profesjonalista, dla rodziny filar. Nikt nie miał powodów, by się go bać. Angela Ruth Craig lubiła poranki. Ten krótki moment ciszy, zanim dom się obudził, zanim 6 różnych głosów zaczęło mówić naraz, zanim ekspres do kawy zawarczał, zanim dzieci zaczęły się kłócić o łazienkę, zanim James szedł po schodach w szarej koszuli z zegarkiem zsynchronizowanym co do minuty. Wstawała wcześniej niż wszyscy, czasem z kubkiem w dłoni, wyglądała przez kuchenne okno, gdzie światła aurory wciąż jeszcze drżały nad śpiącym miastem. W takich chwilach wyglądała na szczęśliwą i chyba była, przynajmniej na swój sposób. Angela miała 43 lata. 6-krotna matka, współzałożycielka domu, który wyglądał jak z katalogu. Miękkie pledy, tablica z cytatem z Pisma Świętego w jadalni, dziecięce rysunki na lodówce. Mimo licznych obowiązków potrafiła zachować spokój. Ten cichy rodzaj opanowania, który mają tylko kobiety naprawdę znającą swoją wartość. Była osobą głęboko wierzącą. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich był ważnym filarem jej codzienności. Nie z przyzwyczajenia, ale z przekonania.
Angela brała udział w spotkaniach, wspierała inne kobiety, prowadziła rozmowy, które zostawały w sercu. Lubiła mówić o duchowości, ale nigdy nie narzucała nikomu własnych poglądów. W jej obecności czuło się coś miękkiego, coś bezpiecznego. W rodzinie była sercem i systemem operacyjnym. To ona pamiętała o szczepieniach, zebraniach w szkole, przekąskach na trening. To ona organizowała urodziny, świąteczne dekoracje. Dbała o to, by każde z dzieci miało coś, co lubi najbardziej, nawet jeśli oznaczało to 6 różnych kombinacji kolacji. Wspólnie z Jamesem tworzyli dom, który na pierwszy rzut oka wyglądał na wzorcowy. Role były tradycyjne. On żywiciel, ona opiekunka. Ale Angela nie była cicha. Miała swoje zdanie. Miała intuicję. Miała wewnętrzną siłę, którą widać było w sposobie, w jaki wchodziła do pokoju. Spokojnie, ale zdecydowanie. Z dziećmi była ciepła, ale wymagająca. Uczyła je wdzięczności, dyscypliny i empatii. Wieczorami modlili się wspólnie. Każde dziecko miało swoje obowiązki. A Angela potrafiła zamienić codzienność w coś więcej niż tylko listę zadań. Potrafiła nadawać znaczenie drobiazgom. Jej siostra później wspominała, że Angela coraz częściej mówiła o zmęczeniu. Nie fizycznym, ale emocjonalnym. Nie narzekała jednak zbyt mocno, po prostu robiła dalej to, co do niej należało. Z Jamesem tworzyli parę, która dla postronnych wyglądała spokojnie. Nie trzymali się co prawda za ręce, nie okazywali sobie czułości publicznie, ale też nie kłócili się na głos. Ich relacja była jak dom, w którym mieszkali. Uporządkowana, funkcjonalna, z wyraźnym podziałem obowiązków. Niewiele osób zaglądało za ich kulisy, codzienności, a Angela, lojalna wobec męża i Boga, nie mówiła za dużo. W gronie najbliższych mówiła czasem, że James jest trudny do rozgryzienia, że zamyka się w sobie, że żyje trochę obok siebie. Ale nie było w tym żalu, raczej rodzaj pogodzenia, jakby życie uczyło ją akceptować rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chciałaby, żeby były. Z największą dumą zawsze wypowiadała się o dzieciach, każde z własnym temperamentem, lękami i marzeniami. Angela znała je na wylot. Potrafiła po tonie głosu rozpoznać, kiedy jedno z nich potrzebuje rozmowy, a kiedy tylko przytulenia. Rodzina Craigów była duża, ale cicha. Nie zwracali na siebie uwagi, nie mieli dramatycznych historii, które opowiada się przy świątecznym stole. Ich życie, przynajmniej na zewnątrz, było uporządkowaną opowieścią o stabilności, religii i wartościach. Ale nawet najbardziej stabilne domy mają ściany, przez które nie słychać wszystkiego. A czasem to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w środku. 6 marca 2023 roku, jak co rano, Angela zeszła do kuchni o tej samej porze co zawsze. Wciągnęła na siebie szlafrok, zawiązała go ciasno w talii i z lekkim ociąganiem wyjęła z lodówki składniki na śniadanie. W kuchni pachniało cynamonem i wanilią z proteinowego proszku. James już tam był. Cichy, skoncentrowany, mieszający coś w blenderze. Ich wspólne poranki przypominały dobrze naoliwioną maszynę. Niewiele słów, wyuczone gesty. Tego dnia to on przygotowywał szejka. Angela wypiła go przed treningiem. Chciała się ruszyć, rozciągnąć, oczyścić umysł. Ale po kilkunastu minutach poczuła coś, co nie pasowało do żadnego z dotychczasowych doświadczeń. Zawroty głowy. Dziwną, rozlewającą się ospałość. Moje ciało reaguje z opóźnieniem, powiedziała później. Napisała do Jamesa wiadomość. James odpowiedział krótko, tonem uspokajającym. Być może za dużo proszku, być może zmęczenie. Nic niepokojącego. Ale Angela czuła, że coś jest nie tak, miała niezwykle silną intuicję, choć nie umiała jeszcze tego nazwać. Tego dnia James pojawił się w klinice z opóźnieniem, uśmiechnięty, lecz nieobecny.
Zasłaniał się zmęczeniem żony. Asystentka Kathleen Romero zapamiętała, że wydawał się spięty. Mimo to pracował cały dzień, czyścił zęby, zakładał korony, wypisywał recepty. Wieczorem odwiózł Angelę do szpitala. Advent Health Parker nie wykazał żadnych dramatycznych odchyleń. Tomografia, badania krwi, EKG, wszystko w normie. Angela wróciła do domu ze szpitalnym folderem, ulotkami o odwodnieniu i z niepokojem, który narastał z każdą godziną. W tym samym czasie James Craig zamiast udać się do domu wrócił do gabinetu numer 9. Światła były zgaszone, korytarze puste. Usiadł przed komputerem, to nie był jego komputer, swój miał w biurze. Z jego pomocą założył nowy adres mailowy. Z nowego konta Craig rozpoczął poszukiwania. Słowa, które wpisywał w wyszukiwarkę, były jak szept śmierci. 9 marca Angela znów wypiła koktajl, tym razem jej organizm zareagował gwałtowniej. Utraciła przytomność. Dzieci przerażone zadzwoniły po pogotowie. W szpitalu lekarze podejrzewali zatrucie, pobrano próbki. Wynik: poziom arsenu wielokrotnie przekraczający normy. Angela wróciła do domu po kilku dniach. Słaba, zdezorientowana, pełna pytań. Miała wrażenie, że coś jej umyka, że jej życie tak spokojne jeszcze miesiąc temu zaczęło dryfować ku czemuś, czego nie rozumiała. Mimo wszystko próbowała wrócić do rutyny. Robiła pranie, sprawdzała zadania domowe dzieci, chciała wierzyć, że to tylko chwilowe osłabienie. W międzyczasie James zamówił kolejną truciznę. Potasowy cyjanek w formularzu zamówienia napisał: chcę odebrać osobiście, mam nadzieję, że jest na stanie. 15 marca Angela wypiła kolejną porcję leków. Tym razem kapsułka, którą otrzymała od męża, wyglądała zwyczajnie, ale w środku znajdował się cyjanek. Dzień był spokojny, dzieci już w szkole, dom pełen słońca. Angela czuła się słabo, ale sądziła, że to tylko zmęczenie po pobycie w szpitalu. Około południa pojechała z siostrą do USC Health. Miała złe przeczucia, ale kilka godzin później jej ciało zaczęło się bronić. Zawroty głowy, duszności, utrata równowagi, pojawiły się również drgawki. Angela została podłączona do respiratora, jej twarz była blada, oczy zamknięte, dłonie zimne. Obok siedział James Craig. Trzymał ją za rękę. Szeptał coś do ucha. Nie drżała mu powieka, nie tracił spokoju. Dzieci wróciły do domu tego wieczora bez matki. Salon był posprzątany, kuchnia błyszczała, a na stole czekał niedopity koktajl waniliowy z cynamonem, jak zawsze. Czwartek, 16 marca 2023 roku rozpoczął się pozornie spokojnie. Nad Aurorą zawisła mgła, ciężka i lepka, jakby sama natura wyczuwała, że tego dnia wydarzy się coś nieodwracalnego. Szpital UAC Health Anschutz w Denver budził się do życia jak zawsze. Powolne kroki pielęgniarek, szelest papierów, pikające monitory. W jednym z pokoi leżała Angela Craig, podłączona do aparatury, niewydolna, mająca za sobą kilkudniową gehennę. Lekarze nie potrafili zrozumieć, co się dzieje. Kobieta była w miarę młoda, zdrowa, bez poważniejszych chorób w wywiadzie, a mimo to organizm powoli odmawiał posłuszeństwa. Parametry życiowe zaczęły spadać, serce biło nieregularnie. Angela miała trudności z oddychaniem. Lekarz dyżurny, dr Stefani Carroll, obserwowała monitor z rosnącą frustracją. Zlecono kolejne badania. Przeprowadzono konsultację toksykologiczną. Wszystko wskazywało na zatrucie, ale żadna znana substancja nie pasowała do objawów tak dokładnie. W międzyczasie Craig spacerował po szpitalnym korytarzu z filiżanką kawy w dłoni. Jego twarz była spokojna, głos łagodny. Stresuje się, to wszystko, mówił personelowi. Około godziny 13:40 stan Angeli dramatycznie się pogorszył. Pielęgniarka zaalarmowała zespół resuscytacyjny. Angela doznała zatrzymania krążenia. Zespół walczył o jej życie przez kilkanaście minut. Defibrylacje, adrenalina, masaż serca, w końcu cisza. Monitor pokazał linię prostą.
Śmierć nastąpiła o 14:11. Doktor Carol kazała zabezpieczyć wszystkie leki, które znajdowały się w pobliżu łóżka. Szczególną uwagę zwróciła buteleczka z tetrahydrozoliną, substancją stosowaną w kroplach do oczu, która może być niebezpieczna w większych dawkach. Ale najwięcej pytań dotyczyło cyjanku. Choć niezwykle trudno wykrywalny, cyjanek pozostawiał ślady na poziomie komórkowym. Angela miała we krwi jego aktywne metabolity. Sekcja zwłok potwierdziła zatrucie wieloma substancjami: arsenu, cyjanku i tetrahydrozoliny. Była to mieszanka, która nie miała prawa wystąpić w życiu codziennym, a już na pewno nie w diecie osoby dbającej o zdrowie. James Craig nie pojawił się przy stole sekcyjnym. Tego dnia opublikował w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie. Z ogromnym smutkiem informuję, że moja ukochana żona Angela zmarła nagle. Proszę o modlitwę i prywatność dla naszej rodziny. Wieść o śmierci Angeli Craig rozeszła się po okolicy niczym dym po suchym polu. W kościele baptystów, do którego uczęszczała z rodziną, parafianie milczeli z niedowierzaniem. Niektórzy płakali, inni, jak starsza sąsiadka Rachel z naprzeciwka, siedziała w milczeniu, ściskając różaniec i spoglądając w stronę domu Craigów, jakby nadal spodziewała się zobaczyć Angelę wychodzącą z filiżanką herbaty na werandę. Dzieci Angeli, pogrążone w ciszy i szoku, nie do końca rozumiały, co się stało. Najstarsza córka, dopiero co wchodząca w wiek dojrzewania, zapytała beznamiętnie: dlaczego mama nie wraca do domu? Młodsze dzieci błąkały się między pokojami, jakby szukały zapachu matki w niedawno upranych poduszkach. Rodzice Angeli, starsze, ciche małżeństwo z Kansas, przyjechali natychmiast. Ojciec nie odezwał się ani słowem. Matka zadawała pytania, na które nikt nie umiał odpowiedzieć. Głos miała zdławiony, jakby każda wypowiedziana sylaba ważyła tonę. Jej dłonie drżały, gdy otwierała lodówkę, szukając czegokolwiek, co przypominałoby jej obecność córki. Wśród znajomych i bliskich Craigów zaczęły krążyć pogłoski. James, mimo żałoby, sprawiał wrażenie oderwanego. Chodził jakby w transie, jakby już gdzieś był, ale daleko. Spędzał długie godziny poza domem, wracał z torbami zakupów, których nikt nie rozpakowywał. W rzeczywistości jego myśli krążyły wokół innej kobiety, Karin Kane. Karin była przeciwieństwem Angeli, energiczna, zadziorna, z czarnymi włosami do ramion i pewnym siebie spojrzeniem. Zawsze ubrana modnie, z perfekcyjnie dobraną biżuterią i intensywnym zapachem perfum. Spotkali się kilka miesięcy wcześniej na konferencji stomatologicznej. Ona, specjalistka od marketingu medycznego. On, czarujący dentysta z uśmiechem, który rozbrajał nawet najbardziej opornych pacjentów. Ich znajomość szybko przerodziła się w relację zbyt intymną, zbyt osobistą, by uznać ją za stricte zawodową. Karin była kobietą, która nie zadawalała się półśrodkami. Pisała Jamesowi listy pełne uniesień, wspomnień, marzeń o wspólnym życiu. Choć oficjalnie była rozwiedziona, wciąż szukała emocjonalnego azylu. Wspólne śniadania w Palm Springs, spacery po plaży, planowany dom z widokiem na ocean. Ich rozmowy były przepełnione wizją nowego życia. Po śmierci Angeli Karin milczała. Nie pojawiła się na pogrzebie, nie złożyła kondolencji publicznie, ale z treści ich wcześniejszej korespondencji wynikało, że planowali wspólne życie. W wiadomościach sprzed tragedii Craig pisał o nowym początku, o wolności i drugiej szansie. Z bliskiego otoczenia Jamesa nikt nie znał prawdy, ale niektórzy przeczuwali, że żal nie jest jego jedynym towarzyszem. Sekcja zwłok Angeli Craig pozostawiła niewiele wątpliwości. Obecność cyjanku, arsenu i tetrahydrozoliny była nie tylko niepokojąca, była absolutnie nienaturalna. Patolog wykluczył możliwość przypadkowego zatrucia. Ktoś podał te substancje świadomie. Dokumentacja z badania trafiła bezpośrednio do biura koronera, który natychmiast powiadomił Departament Policji w Aurorze. Oficjalnie sprawa została zakwalifikowana jako podejrzana śmierć.
Pierwszy krok należał do technika informatycznego zatrudnionego w klinice dentystycznej Craiga. Mężczyzna, który miał rutynowo przeinstalować oprogramowanie, natrafił na historię przeglądarki zapisaną na komputerze w gabinecie numer 9. Wyszukiwane frazy były jednoznaczne. Jakie trucizny działają bez śladów? Cyjanek jak działa? Cyjanek i kremacja. Zatrucie arszenikiem. Objawy. Technik zaniepokojony odkryciem niezwłocznie zgłosił sprawę kierownictwu, a ci przekazali informacje policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli komputer oraz wszystkie urządzenia należące do Jamesa Craiga, w tym telefon służbowy, laptop, tablet oraz prywatny komputer domowy. Wszczęto analizę zawartości cyfrowej. Szybko odkryto, że Craig posługiwał się alternatywnym adresem e-mailowym. Konto to było założone na komputerze gabinetowym krótko po pierwszej hospitalizacji Angeli. Na tej skrzynce odkryto całą historię zamówień. Najpierw arsen w formie czystego proszku zamówiony z konta podszywającego się pod Narodowy Instytut Zdrowia, następnie cyjanek potasu, którego zakup Craig starał się sfinalizować osobiście, podając fikcyjny numer instytucjonalny i prośbę o natychmiastowy odbiór. Policja dotarła również do historii zamówień Amazon. Butelki kupowane pod pozorem nagłego zapotrzebowania dla kliniki. Co więcej, Craig korzystał z funkcji konta prywatnego i wysyłał zakupy do kliniki, ale opłacał je kartą firmową, co miało zmylić trop. W tym samym czasie zespół śledczy badał monitoring wewnętrzny kliniki. Kamery uchwyciły momenty, w których Craig po godzinach pracy wchodził do gabinetu numer 9 i korzystał z komputera. Ruchy jego ciała były szybkie, celowe, nie widać było żadnych pacjentów. Każdy z tych elementów, podejrzane frazy wyszukiwania, zakup substancji, aktywność po godzinach, e-mail podszywający się pod instytucję badawczą, był osobno niepokojący, ale razem tworzyły obraz planowanego działania. Policja nie miała jeszcze dowodów bezpośrednich, ale miała już coś więcej niż tylko przeczucia. Rozpoczęto formalne przesłuchania. Niektóre rozmowy miały zapaść głęboko w pamięć funkcjonariuszy, szczególnie te, które dotyczyły relacji Jamesa z żoną, planów zawodowych, zakupów medycznych i dostępu do leków. Na tym etapie James Craig wciąż był wolnym człowiekiem, ale cień podejrzenia gęstniał z każdym dniem. I nikt już nie nazywał tej śmierci tragicznym przypadkiem. 20 marca 2023 roku słońce wschodziło nad Colorado, oblewając pasmo gór skalistych ciepłym, pomarańczowym blaskiem. Ale dla Jamesa Craiga był to dzień, w którym wszystko zaczęło się sypać. Jeszcze rano przyjechał do swojej kliniki dentystycznej, jak gdyby nigdy nic. Mimo że jego żona nie żyła od 4 dni, zachowywał rutynę. W tym czasie policja, oprócz wcześniej odkrytych danych, znalazła nowe wyszukiwania w przeglądarce. Jak zabić kogoś, by wyglądało na zawał? Czy cyjanek zostaje po kremacji? Arsen, dawkowanie śmiertelne. Te dowody były już przytłaczające. O godzinie 14:30, kiedy Craig wracał do domu po kolejnym dziwnym dniu w pracy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Aurora PD i FBI. Nie stawiał oporu. Zachowywał się spokojnie. Mówił bardzo mało, jakby sytuacja go nie dotyczyła. Na komendzie odpowiadał ogólnikowo, unikał konkretów. Zapytany o powód zakupu trucizny, twierdził, że miały służyć do badań naukowych, lecz nie podał żadnej instytucji naukowej, dla której pracował. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa pierwszego stopnia z premedytacją. Wieść o zatrzymaniu Craiga obiegła media lotem błyskawicy. Społeczność Aurory była wstrząśnięta. Pacjenci zaczęli analizować swoje doświadczenia. Wspólnicy zamarli. Największym szokiem okazało się ujawnienie, że Craig w czasie, gdy jego żona walczyła o życie, pisał i utrzymywał stosunki z kochanką. W chwili, gdy nazwisko Jamesa Craiga pojawiło się na paskach serwisów informacyjnych, a jego twarz trafiła na pierwsze strony gazet, reakcje w jego najbliższym otoczeniu nie były jednolite.
Z jednej strony pojawiły się głosy niedowierzania, z drugiej wstrząs i rozpad wszystkiego, co do tej pory tworzyło pozornie normalne życie. Najboleśniej całą sytuację przeżyły dzieci Jamesa i Angeli. Najstarsza córka, 20-letnia wtedy studentka, dowiedziała się o aresztowaniu ojca z mediów. Młodsze dzieci, nastolatkowie, miały odebrane telefony przez opiekunów rodzinnych, ale prawda i tak do nich dotarła. Za sprawą internetu, plotek, szeptanych rozmów w szkole i kościele. W jednym z wywiadów siostra Angeli powiedziała, że gdy pierwszy raz przeczytała raport z sekcji zwłok, poczuła się tak, jakby jej serce eksplodowało. Angela była nie tylko jej siostrą, ale najlepszym przyjacielem. To była najczystsza dobroć, jaka chodziła po tej ziemi, a on ją powoli truł. Z dnia na dzień, z uśmiechem na twarzy. Rodzina Craigów przeżywała nie tylko żałobę, ale i upokorzenie. Ludzie dzwonili do drzwi, zostawiali listy, czasem groźby. Nie brakowało też tych, którzy oferowali wsparcie, ale milczenie i osamotnienie dominowały. W cieniu tragedii wyrastała inna postać tej historii, Karin Kane. Kobieta, która dla jednych stała się symbolem naiwności, a dla innych współudziału. Była związana z branżą dentystyczną. Współpracowała z kilkoma klinikami na zachodnim wybrzeżu. Z Craigiem poznała się w Las Vegas podczas jednej z konferencji stomatologicznych. Ich relacja zaczęła się od zawodowych wymian, ale z czasem przeszła w sferę emocjonalną i intymną. Spotkania, rozmowy na FaceTime, wymiana wiadomości e-mail. W ich korespondencji dominowała ekscytacja, planowanie wspólnej przyszłości, nawet rozważanie o zamieszkaniu razem. Craig coraz częściej opisywał swoje małżeństwo jako martwe, pełne cierpienia i emocjonalnej pustki. Twierdził, że żyje tylko z obowiązku wobec dzieci, że Angela jest chora i że nie rozumie go już jako człowieka. Z czasem, gdy Angela trafiała do szpitala i jej stan się pogarszał, Karin Kane zaczęła odczuwać niepokój. James Craig napisał: ona jest coraz słabsza, oni nie wiedzą, co jej jest. To bardzo dziwne, że moja żona czuje się tak źle. W jednej z wiadomości padło zdanie, które nabrało później mrocznego znaczenia. Dla jasności, nigdy cię nie odurzyłbym żadnym lekiem, tak jak nie odurzyłem swojej żony. Wyrwane z kontekstu brzmiało jak zapewnienie, w świetle późniejszych ustaleń jak sygnał kontroli, manipulacji lub lęku przed oskarżeniem. Karin Kane, choć początkowo lojalna wobec Craiga, zdecydowała się na współpracę z policją. Ujawniła całą korespondencję z własnej woli, bez nacisków. Podczas przesłuchań była skruszona, szczerze przerażona sytuacją, w jakiej się znalazła. Psycholodzy ocenili ją jako osobę łatwowierną, potrzebującą emocjonalnej stabilności i wsparcia, cechę, którą Craig umiejętnie wykorzystał. W tym czasie dzieci Jamesa i Angeli zamieszkały u krewnych. Opinia publiczna domagała się sprawiedliwości. W mediach trwała gorączka spekulacji, a dom Craigów zamienił się w symbol upadku rodziny. Ale życie toczyło się dalej i z każdym dniem śledczy zbliżali się do momentu, w którym wszystko miało wyjść na jaw. Podczas gdy James Craig przebywał w areszcie, w domu jego rodziny zapanowała cisza, która nie była tylko objawem żałoby. Była jak wycieńczenie po burzy, kiedy resztki rzeczywistości trzymały się jedynie na cienkich nitkach codzienności. Dzieci, wyrwane z rytmu szkolnych zajęć i bezpiecznych wieczorów z rodzicami, przebywały teraz u wujostwa. Najstarsza z córek odmawiała rozmów z dziennikarzami, ale dała jednoznacznie do zrozumienia, że dla niej ojciec już nie istnieje. Siostra Angeli, kobieta o stalowym spojrzeniu i emocjach napiętych jak struny, zorganizowała rodzinne spotkanie z policją. Przekazała im rodzinne e-maile, zapiski Angeli z ostatnich tygodni, fragmenty prywatnego dziennika, który kobieta prowadziła od lat. W jednej z notatek Angela napisała: nie czuję się dobrze od kilku dni. James mówi, że to stres, ale mam wrażenie, jakby moje ciało mnie opuszczało. Wszystko zaczęło nabierać sensu dopiero teraz.
Skrawki układanego przez śledczych obrazu stawały się coraz bardziej ostre, ale największym zaskoczeniem była postawa Karin Kane. W przeciwieństwie do Jamesa, który po aresztowaniu zamknął się w sobie i odmawiał współpracy, Karin pojawiła się w siedzibie FBI dobrowolnie. W towarzystwie adwokata oddała telefon, podała dane do skrzynki mailowej i wyraziła gotowość do złożenia zeznań. Była zdenerwowana, ale rzeczowa. Opisywała szczegółowo, jak ich relacja rozwijała się od neutralnych spotkań konferencyjnych do gorączkowego romansu. W jednym z maili, który przekazała śledczym, James Craig pisał: Chciałbym zniknąć z tego życia, zbudować nowe z tobą, tam gdzie nikt nas nie zna. Angela i ja już od dawna żyjemy osobno. Ona tylko oddycha. To nie jest życie. Karin Kane zapewniała, że nie podejrzewała, iż to wszystko było czymś więcej niż emocjonalnym uniesieniem. Nie miała pojęcia o zakupach Craiga ani o jego planach. Z jej relacji wynikało, że był uroczy, ciepły, inteligentny. Śmiali się razem, dzielili marzeniami o podróżach i nowym początku. Ale pod powierzchnią romantycznych deklaracji tliła się ciemna nuta, której w porę nie potrafiła odczytać. Policja traktowała jej zeznania z ostrożnością, choć nie znaleziono dowodów na jej aktywny udział w zbrodni, była ścisłym elementem układanki psychologicznej. Jej istnienie mogło być dla Jamesa Craiga motywacją. Pragnął zacząć nowe życie, ale nie rozwodem. Chciał wolności, ale bez straty. W tym czasie trwało analizowanie danych cyfrowych, przygotowanie aktu oskarżenia oraz przesłuchiwanie świadków z kliniki. Jedna z asystentek dentystycznych zeznała, że Craig od kilku miesięcy był inny. Cichszy, zamyślony, czasem znikający na długie godziny w gabinecie numer 9. Inna osoba wspomniała, że zauważyła nowe butelki z napojami witaminowymi w lodówce personelu, ale nigdy nie widziała, by ktoś je pił. Wraz z zatrzymaniem Jamesa Craiga śledztwo wkroczyło w nową fazę. Prokuratura Okręgowa Hrabstwa sformułowała wobec niego oficjalne zarzuty: zabójstwo pierwszego stopnia z premedytacją. Kluczowym dowodem był raport toksykologiczny wykazujący obecność cyjanku i arsenu w organizmie Angeli oraz cyfrowe ślady, które wskazywały na planowanie zbrodni. Opinia publiczna nie miała wątpliwości. Media przedstawiały Craiga jako przykład demona w fartuchu dentystycznym. Jego zdjęcia, dotąd widywane w broszurach reklamujących klinikę, pojawiły się w telewizji w towarzystwie dramatycznych nagłówków. Zabił żonę, by żyć z kochanką. Miłość, trucizna i zdrada. Perfekcyjny uśmiech, śmiertelna tajemnica. Społeczność Aurory była wstrząśnięta. Wielu pacjentów zgłaszało się do władz z pytaniami, czy ich leczenie mogło być niebezpieczne. Inni zgłaszali się do mediów, dzieląc się historiami o tym, jak Craig był uprzejmy, religijny, a nawet inspirujący. W międzyczasie adwokat Jamesa Craiga rozpoczął budowanie linii obrony. Strategia była dwojaka. Z jednej strony próbowano zakwestionować sposób pozyskiwania dowodów cyfrowych, argumentując, że komputer mógł być używany przez więcej niż jedną osobę. Z drugiej podkreślano, że nie ma świadków, którzy widzieli Jamesa podającego komukolwiek truciznę. Obrona zasugerowała też, że Angela mogła mieć dostęp do substancji sama, celowo lub przypadkowo. Przedstawiono też historię medyczną, a także fakt, że borykała się z migrenami, na które czasem przyjmowała niestandardowe preparaty. To miał być punkt wyjścia do podważenia wersji prokuratury. Zaraz po pierwszym posiedzeniu sądu z udziałem Craiga na miejscu zgromadzili się protestujący. Jedni trzymali transparenty domagające się sprawiedliwości dla Angeli, inni członkowie lokalnych grup religijnych modlili się publicznie, by cała sprawa wyszła na jaw. Prokuratorzy zapowiedzieli, że będą wnioskować o dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Sprawa została zaklasyfikowana jako ważna w znaczeniu medialnym, a kolejne posiedzenia sądu miały odbywać się przy pełnej obecności kamer i dziennikarzy. Rodzina Angeli wspierała prokuraturę. W jednym z wywiadów siostra ofiary powiedziała: „Nie walczymy tylko o sprawiedliwość dla Angeli, walczymy o każdą kobietę, która ufała swojemu mężowi, a potem została zdradzona na każdy możliwy sposób”. James Craig wciąż milczał. W sali sądowej siedział spokojnie, w granatowym uniformie więziennym ze splecionymi dłońmi i wyrazem twarzy, który nie zdradzał żadnych emocji. Następne tygodnie przyniosły lawinę faktów, które nie tylko pogłębiały obraz planowanego morderstwa, ale też systematycznie rozmontowywały wizerunek Jamesa Craiga jako bożego, rodzinnego lekarza. Zespół śledczych dotarł do serwera zapasowego, na którym odzyskano fragmenty usuniętej korespondencji oraz historie z aplikacji mobilnych używanych przez Craiga. W ten sposób potwierdzono, że nie tylko zamawiał trucizny, ale też czytał artykuły naukowe o metabolizmie cyjanku w organizmie i skutecznych metodach maskowania objawów zatrucia. Jednym z najmocniejszych dowodów była analiza środka zawartego w proteinowym szejku, który Angela wypiła tuż przed ostatnim omdleniem. Laboratorium kryminalistyczne wykryło w nim ślady cyjanku, które nie mogły tam trafić przypadkowo. Naczynie z resztkami napoju zostało zabezpieczone przez policję dzięki czujności jednej z pielęgniarek. To był moment przełomowy. Coraz więcej osób ze środowiska Craiga zaczęło się zgłaszać do mediów. Były asystentki opowiadały o jego narastającej paranoi, dziwnych zamówieniach do kliniki i momentach agresji. Jedna z nich przyznała, że została zmuszona do podpisania wewnętrznego oświadczenia o zachowaniu poufności, choć nikt nie wiedział, czego ono dotyczy. W śledztwie pojawiły się również nowe postacie. Jeden z kolegów z uczelni przypomniał sobie, że James już podczas studiów interesował się toksykologią w sposób nietypowy. Podczas jednych z zajęć miał stwierdzić, że najlepsze zbrodnie to te, które wyglądają na naturalne zgony. Wtedy wszyscy się śmieli. Teraz nikt nie widział w tym żartu. Karin Kane, choć w początkowej fazie dochodzenia uznana za świadka, zaczęła być postrzegana jako ważny element układanki. Jej rozmowy z Craigiem, przeanalizowane przez profilerów FBI, ujawniały stopniową eskalację emocji, manipulacji i dwuznacznych sugestii. W jednej z wiadomości Craig napisał: „Nie martw się nią, wszystko się niedługo ułoży, obiecuję”. Eksperci nie mieli wątpliwości, James Craig planował morderstwo z premedytacją, ale równie ważne było dla niego stworzenie narracji, która pozwoli mu zachować kontrolę nad otoczeniem i wyjść z całej sytuacji z pozorami niewinności. 15 listopada 2023 roku sala sądowa w hrabstwie Arapaho wypełniła się po brzegi. Kamery lokalnych i krajowych stacji ustawiły się wzdłuż barierek oddzielających publiczność od przestrzeni przeznaczonej dla uczestników procesu. To był początek jednego z najgłośniejszych procesów kryminalnych w historii stanu Colorado. James Craig, ubrany w ciemny garnitur i nieco wychudzony, wkroczył do sali w asyście dwóch funkcjonariuszy. Nie patrzył w stronę publiczności. Przez cały czas utrzymywał wyraz twarzy trudny do odczytania. Ani skruchy, ani buty, jedynie pustka. Prokuratorzy nie zamierzali tracić czasu. W przemowie otwierającej przedstawili linię oskarżenia. Craig nie tylko zamordował swoją żonę, ale zrobił to z wyrachowaniem i zimną kalkulacją, wykorzystując wiedzę medyczną i dostęp do substancji chemicznych, by przeprowadzić zbrodnię, która miała wyglądać na nagły zgon. Pierwsze dowody przedstawione przez oskarżenie obejmowały zapis rozmowy, SMS-y pomiędzy Craigiem a Karin Kane, w którym Craig sugerował, że niedługo wszystko będzie inaczej, wykres historii przeglądarki internetowej z terminami takimi jak czy cyjanek pozostawia zapach, najlepsza dawka arsenu do eliminacji, czy można wykryć cyjanek po kremacji. Następnie faktury z zamówień toksycznych substancji, zeznania technika komputerowego, który odkrył dowody na komputerze w gabinecie numer 9, opinie biegłego toksykologa, który jasno stwierdził, że środki podane Angeli nie mogły zostać spożyte przypadkowo. Narracja prokuratury była klarowna.
Craig podawał toksyczne substancje etapami, testując reakcję organizmu. Pierwsze objawy, bóle głowy, zawroty, duszności pojawiły się już na kilka tygodni przed ostatecznym atakiem. Angela nie podejrzewała, że to jej mężczyzna, jej mąż, był źródłem cierpień. W kolejnych dniach prokuratura planowała przesłuchać członków rodziny Angeli, byłych współpracowników z kliniki, ekspertów od psychologii kryminalnej, śledczych FBI oraz, co najbardziej sensacyjne, samą Karin Kane. Obrona z kolei zapowiedziała, że zamierza udowodnić, iż dowody zostały zgromadzone z naruszeniem prywatności, a klient był pod ogromną presją psychiczną, co doprowadziło do nieracjonalnych zachowań. Tymczasem dzieci Angeli i Jamesa zostały objęte specjalnym programem wsparcia psychologicznego. Najstarsza córka odmówiła spotkania z ojcem, młodsze dzieci przebywały pod opieką cioci ze strony matki. W liście do sądu, który odczytał prokurator, rodzina Angeli napisała: zabrano im nie tylko matkę, ale też ojca i całe poczucie bezpieczeństwa. To, co zrobił James Craig, było nie tylko zbrodnią, było zdradą niewyobrażalną. Z dnia na dzień stawało się jasne, że oskarżony nie tylko stracił rodzinę, stracił także resztki współczucia ze strony społeczeństwa. Trzeciego dnia procesu prokuratura zdecydowała się na krok trudny emocjonalnie, ale konieczny dla pełnego obrazu sytuacji. Na sali sądowej pojawiła się najstarsza córka Jamesa i Angeli Craig. Miała niespełna 20 lat, ale jej postawa, choć drżąca, była godna dorosłej kobiety, która musiała zmierzyć się z najciemniejszym rozdziałem swojego życia. W zeznaniach dziewczyny pojawił się obraz domowych napięć, ukrywanej depresji matki i narastającej izolacji Jamesa. Ostatni rok był jak spacer po cienkim lodzie, powiedziała. Nie wiedziałam, kiedy może to pęknąć. Z jej relacji wynikało, że Angela czuła się coraz bardziej samotna. Córka wspomniała o wieczorach, podczas których matka płakała w kuchni, myśląc, że nikt jej nie słyszy. James w tym czasie zamykał się w swoim gabinecie, twierdząc, że pracuje nad dokumentacją kliniczną. Zeznania były przerywane łzami, na sali panowała cisza. Nawet obrona nie miała odwagi zadawać wielu pytań. Równolegle do akt sprawy dołączono kolejne szczegóły z życia Karin Kane. Okazało się, że kobieta od lat współpracowała z kilkoma klinikami stomatologicznymi na zachodnim wybrzeżu, a wcześniej sama prowadziła praktykę w Nevadzie. Choć była zawodowcem, jej relacje z pacjentami były niejednoznaczne. Niektóre pozytywne, inne obciążone oskarżeniami o nieprofesjonalne zachowanie. W mediach pojawiły się kolejne informacje o e-mailach, które Craig wysyłał do Kane. Były to wiadomości pisane z wielką namiętnością, a zarazem z chłodnym planowaniem. Obraz, który wyłaniał się przed ławą przysięgłych, był coraz ciemniejszy. James Craig nie był już tylko oskarżony o morderstwo. Był ojcem, który zdradził swoje dzieci, mężem, który zaplanował śmierć towarzyszki życia i kochankiem, który świadomie budował nowe życie na gruzach starego. Rodzina Angeli opublikowała oświadczenie, w którym prosiła o uszanowanie prywatności dzieci. Ich ból nie powinien być wystawiany na pokaz. Już straciły wszystko. Nie odbierajcie im jeszcze intymności cierpienia. Ale proces trwał nadal i z każdym dniem ujawniał coraz więcej pęknięć w fasadzie, którą przez lata tworzył James Craig. Czwartego dnia procesu na sali pojawili się kolejni biegli, tym razem ci, których analizy miały jednoznacznie związać Jamesa Craiga z konkretnymi działaniami przygotowującymi do zbrodni. Pierwszym świadkiem był chemik z laboratorium stanowego, który przeprowadzał analizę toksykologiczną próbek zabezpieczonych z ciała Angeli Craig. Wyniki nie pozostawiały złudzeń. Wykryto obecność cyjanku potasu oraz tetrahydrozoliny, substancji wykorzystywanej m.in. w kroplach do oczu, która w większych dawkach może powodować zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia i utratę przytomności. Ekspert przedstawił szczegółowy wykres stężeń substancji, które, jak podkreślili, nie mogły znaleźć się w organizmie pacjentki przypadkowo. Wskazał również na niezwykłą sekwencję. Niewielkie dawki cyjanku były obecne już kilka dni wcześniej, zanim doszło do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia Angeli.
Kolejnym świadkiem był specjalista od informatyki śledczej, który zabezpieczył dane z komputerów w klinice Craiga. Omówił szczegółowo, w jaki sposób udało mu się odzyskać historię przeglądania, mimo prób jej wyczyszczenia. Na ekranie projektora pokazano przed ławą przysięgłych konkretne hasła wypisywane przez oskarżonego, takie jak czy cyjanek pachnie migdałami, ile cyjanku zabija dorosłego, jak długo utrzymuje się tetrahydrozolina w krwioobiegu. Świadek zaprezentował również ścieżkę zakupów dokonanych przez Craiga. Posługiwał się fałszywymi danymi i adresami wysyłki, zamawiając trujące substancje z różnych kont. Do jednej z przesyłek dołączona była faktura z datą na 3 tygodnie przed hospitalizacją Angeli. Jeden z najważniejszych momentów tego dnia nastąpił, gdy prokurator pokazał e-mail wysłany przez Craiga do dostawcy, w którym oskarżony pytał o maksymalną skuteczną dawkę przy ograniczonej widoczności objawów zewnętrznych. Na twarzach przysięgłych malowało się rosnące zaniepokojenie i zdziwienie. Nawet niektórzy dziennikarze opuszczali salę w milczeniu, próbując przetrawić chłód i metodyczność, z jaką zbrodnia została przygotowana. Ten dzień procesu zakończył się bez komentarza ze strony obrony. Prawnik Craiga jedynie pokręcił głową, jakby dopiero teraz uświadomił sobie pełną skalę sprawy. Sędzia zarządził przerwę do rana, ale dla tych, którzy opuścili salę, nic już nie było takie samo. W cieniu pozornie zwyczajnego dentysty kryła się historia, która mogłaby zostać scenariuszem przerażającego thrillera. 5. dzień procesu miał być momentem przełomu dla obrońców Jamesa Craiga. Po serii miażdżących dowodów przedstawionych przez prokuraturę nadszedł czas, by obrona wreszcie przemówiła. Sala sądowa była znów wypełniona po brzegi. Prawnicy, media, rodzina Angeli i osoby z lokalnej społeczności, które śledziły sprawę z zapartym tchem. Adwokat Craiga, Gregory Mattson, był doświadczonym prawnikiem z reputacją specjalisty od spraw beznadziejnych. Jego strategia od początku opierała się na jednym filarze – podważeniu intencji. Fakt, że ktoś zamawia substancje niebezpieczne, nie oznacza jeszcze, że planuje morderstwo, powiedział w otwierającym oświadczeniu. To może być błąd, to może być obsesja, ale to nie musi być zbrodnia. Mattson usiłował przekonać ławę przysięgłych, że jego klient cierpiał na epizodyczne załamanie emocjonalne związane z nadmiarem obowiązków, wypaleniem zawodowym i problemami rodzinnymi. Przedstawił kilka dokumentów medycznych, z których wynikało, że Craig leczył się psychiatrycznie w przeszłości. Nie było to jednak poważne schorzenie, a raczej seria konsultacji związanych z lękiem i bezsennością. Na poparcie swojej tezy obrona powołała eksperta z dziedziny psychologii klinicznej. Dr Emerson Lauder zeznał, że Craig wykazuje cechy osobowości kompulsywno-lękowej oraz uzależnienie od potrzeby kontroli. To człowiek, który świat widzi jako serię zagrożeń do zarządzania. Jego działania mogły być wyrazem wewnętrznego chaosu, niekoniecznie zimnego planowania. Na sali zapadła cisza. Twarze ławników pozostawały nieczytelne, ale w oczach rodziny Angeli pojawiło się niedowierzanie. Dla nich to nie był żaden wewnętrzny chaos. To był celowy akt zdrady i przemocy. W kolejnym etapie procesu adwokat Craiga zasygnalizował, że nie wyklucza wezwania samego oskarżonego na świadka. Byłby to ruch ryzykowny, ale potencjalnie przełomowy. Mój klient ma swoją wersję zdarzeń i prędzej czy później ją usłyszycie, zapowiedział Mattson. Jednak zanim do tego doszło, prokuratura przygotowała kolejny zestaw zeznań i dowodów, w tym e-maile, których treści miały ujrzeć światło dzienne dopiero w nadchodzących dniach procesu. 6. dzień procesu rozpoczął się w atmosferze napięcia. Po spektakularnych prezentacjach prokuratury i kontrowersyjnym podejściu obrony przyszedł czas na kolejną odsłonę dowodów. Tym razem prokuratorzy ujawnili nowe materiały, które do tej pory były trzymane w rezerwie i miały ostatecznie przesunąć ciężar procesu na jedyną możliwą interpretację – precyzyjne zaplanowanie zbrodni. Najpierw zaprezentowano dane z konta e-mailowego Craiga, którego używał do kontaktu z dostawcami chemikaliów. Biegli z FBI odzyskali nie tylko treść korespondencji, ale również załączniki z instrukcjami użycia trucizny oraz szczegółowe zapisy czasowe logowań. Pokazywały one, że Craig jeszcze tego samego dnia, kiedy Angela zaczęła odczuwać pierwsze objawy zatrucia, zamawiał kolejną przesyłkę trucizny.
To nie był impuls, to był cykl, powiedział prokurator, wskazując na wykres, który łączył daty zamówień, hospitalizacji i pogorszeń stanu zdrowia Angeli. Ten człowiek uczył się na błędach i dopracowywał schemat. Kolejnym dowodem były nagrania z kamer wewnętrznych kliniki. Biegli zidentyfikowali momenty, w których James Craig samodzielnie przenosił substancje do gabinetu numer 9, gdzie przygotowywano napoje i suplementy dla personelu. Choć obraz był ziarnisty, udało się potwierdzić, że Craig korzystał z plastikowych pojemników, które były później zabezpieczone w trakcie przeszukania. Następnie pokazano raport z analizy finansowej, wskazujący nieregularne transakcje dokonywane na kilka kont powiązanych z Craigiem. Wydatki te nie pojawiały się w oficjalnej dokumentacji kliniki, co sugerowało próby ukrycia śladów. Zgromadzone dowody miały moc na tyle silną, że obrona Jamesa Craiga musiała zrewidować strategię. Po krótkiej naradzie w przerwie procesu adwokat ogłosił przed sądem: mój klient, dr James Craig, podjął decyzję, że złoży zeznania w całości i pod przysięgą. W sali rozległy się szmery, dziennikarze spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. James Craig miał przemówić, a to mogło zmienić wszystko lub wszystko pogrzebać. Po dniach zeznań ekspertów, biegłych, dzieci, współpracowników i śledczych nadszedł czas, by głos zabrał sam oskarżony. James Craig, ubrany w ciemny garnitur i białą koszulę, został wezwany na świadectwo przez swojego adwokata. Jego postawa była spokojna, niemal zdystansowana, nie zdradzał emocji ani skruchy. Na pytanie o swoje relacje z Angelą odpowiedział: byliśmy małżeństwem z długim stażem, mieliśmy wzloty i upadki, jak każdy. Zapytany o cyjanek stwierdził, że interesował się chemią toksykologiczną od lat, a zakupy miały charakter badawczy. Nigdy nie zamierzałem nikogo skrzywdzić, to nieporozumienie. Prokurator nie zwlekał z kontratakiem. Zadał pytanie o e-maile, hasła wyszukiwane w przeglądarce, zamówienia z użyciem fałszywych tożsamości. Craig kluczył, mówił, że nie pamięta albo że być może ktoś inny korzystał z jego konta. Najbardziej poruszający moment nadszedł, gdy pokazano mu zdjęcia Angeli zrobione w szpitalu na kilka godzin przed śmiercią. Na ekranie pojawiła się kobieta wychudzona, bez świadomości, podłączona do respiratora. Poznaje pan tę osobę? Zapytał prokurator. Tak, to moja żona, odpowiedział Craig, ale jego głos był pusty, pozbawiony łez, bez śladów emocji. Prokurator zapytał, czy żal mu tego, co się stało. Craig milczał przez kilka sekund, po czym powiedział: jest mi przykro, że moja rodzina cierpi, ale nie zrobiłem tego, o co mnie oskarżacie. Na sali rozległy się szepty. Niektórzy z obecnych czuli, że to są słowa człowieka, który od dawna odciął się od własnych emocji. Kogoś, kto albo nie potrafi przyznać się do winy, albo tak głęboko wierzy we własną wersję wydarzeń, że rzeczywistość przestała dla niego istnieć. Po zakończeniu przesłuchania Craig wrócił na miejsce obok swojego adwokata. Było jasne, że bez względu na to, co przyniesie reszta procesu, obraz Jamesa Craiga jako zwykłego dentysty i kochającego ojca bezpowrotnie się rozpadł. Pozostał tylko cień człowieka, który twierdzi, że jest niewinny, ale nie potrafi przekonać do tego nikogo poza samym sobą. Choć proces skoncentrował się na relacji między Jamesem a Angelą, coraz więcej uwagi zaczęto kierować ku rodzinie samego oskarżonego. W trzecim tygodniu procesu na sali sądowej pojawili się nie tylko bliscy Angeli, ale również krewni Jamesa Craiga. Jego dwie siostry, matka i dorosły syn z poprzedniego związku. Ich obecność, choć cicha i zdystansowana, nie pozostawała niezauważona. Matka Jamesa, Eleanor Craig, kobieta o siwych włosach i nieco zgarbionej sylwetce, cały czas siedziała w drugim rzędzie. Trzymała w dłoni zużytą chusteczkę i unikała kontaktu wzrokowego z ławą przysięgłych. W przerwach między rozprawami nie rozmawiała z dziennikarzami. Kiedy któryś z reporterów zapytał się, czy wierzy w niewinność syna, jej ciche „to mój syn” było jedynym komentarzem. Siostry Jamesa, wyraźnie rozdzierane przez konflikt lojalności, trzymały się razem. Jedna z nich, młodsza o kilka lat, była widocznie poruszona, gdy prokurator odczytywał kolejne fragmenty maili między Craigiem a Karin Kane.
Druga nerwowo notowała coś w zeszycie, jakby próbowała nadążyć za emocjami, które wymykały się jej spod kontroli. Największe poruszenie wywołało jednak pojawienie się dorosłego syna Jamesa z pierwszego małżeństwa. Chociaż nie zajął głosu, jego obecność była znaczeniem sama w sobie. Nie siedział obok krewnych, wybrał miejsce z tyłu sali, z dala od ławy rodziny Craiga. Przez całą rozprawę nie spojrzał ani razu na ojca. Z zeznań śledczych wynikało, że w pierwszych dniach po aresztowaniu James Craig wysyłał do członków rodziny wiadomości o treści defensywnej. Zaprzeczał winie, sugerował, że padł ofiarą pomówienia i politycznej nagonki. W jednej z wiadomości do matki napisał: „To wszystko nieporozumienie. Kocham was i wierzę, że prawda wyjdzie na jaw”. Ale z czasem, jak materiał dowodowy narastał, reakcje rodziny zmieniały się. Nikt nie wypowiadał się już publicznie, nikt nie wystąpił w obronie Jamesa. Nawet jego dawni wspólnicy z kliniki milczeli, a ich nazwiska nie pojawiały się na liście świadków obrony. Psycholog sądowy powołany przez prokuraturę zwrócił uwagę na charakterystyczny mechanizm psychologicznego rozszczepienia. Rodzina znajduje się w sytuacji, w której każda decyzja niesie ból. Bronić to współuczestniczyć. Potępić to stracić. Najczęściej pojawia się trzecia droga – milczenie. 19 dnia procesu, gdy emocje powoli zaczęły opadać, sąd zaskoczył wszystkich decyzją o wezwaniu na świadka Karin Kane. Jej nazwisko przewijało się przez cały proces niczym echo, obecne, ale nieuchwytne. Teraz miała stanąć twarzą w twarz z prawdą, opinią publiczną i przeszłością, której nie dało się już cofnąć. Karin weszła na salę w granatowej marynarce i prostych spodniach, bez biżuterii, bez makijażu. Jej twarz była blada, a głos drżał, gdy składała przysięgę. Spojrzenia obecnych przyszywały ją z każdej strony, ale ona patrzyła tylko przed siebie, w stronę Jamesa Craiga. Prokurator zapytał wprost: „Jakie relacje łączyły panią z oskarżonym?” Karin odetchnęła głęboko. „Znaliśmy się zawodowo, poznaliśmy się kilka lat temu na konferencji stomatologicznej, potem zaczęliśmy pisać, najpierw o pracy, potem o życiu”. W sali panowała cisza. Karin mówiła dalej. „Nasza relacja była bliska, emocjonalna, ale nie wiedziałam, że James ma wobec niej, wobec Angeli, jakiekolwiek złe zamiary. Gdyby mi powiedział, natychmiast bym wszystko zakończyła”. Prokurator uniósł brew. „Nie wiedziała pani, że jego żona leży w szpitalu?” „Wiedziałam, ale on mówił, że to naturalne pogorszenie zdrowia, że Angela ma problemy od lat, że ich małżeństwo nie istnieje, że został z nią tylko dla dzieci”. Przedstawiono jej fragmenty korespondencji, wiadomości, w którym Craig pisał o wspólnym życiu, o wyjazdach, o tym, że wszystko się ułoży, tylko musi się pozbyć chaosu. Karin zaczęła płakać. Zasłoniła twarz dłońmi. „Myślałam, że mówi o rozwodzie. Nigdy nie podejrzewałam, że...” Zeznania Kane trwały ponad 2 godziny. Opowiadała o rozmowach, planach, emocjach. Nie próbowała się wybielać. Powiedziała, że czuje się wykorzystana, że od miesięcy cierpi na bezsenność i lęki, że unika ludzi, że straciła wszystko: reputację, pacjentów i spokój. Obrońca Craiga próbował zdyskredytować jej wiarygodność, ale Karin pozostała konsekwentna. „Nie wiedziałam, że jestem elementem jego planu. Kochałam człowieka, który istniał tylko w mojej głowie”. Po jej zeznaniach sala sądowa była wstrząśnięta. Nawet niektórzy dziennikarze opuścili ławy prasowe ze spuszczoną głową. Było w tych słowach coś więcej niż tylko dramat sądowy. Było echo tragedii, która zatoczyła zbyt szeroki krąg. Tego dnia sąd zakończył obrady wcześniej. Przewodniczący ławy przysięgłych poprosił o czas na refleksję. Na sali została tylko Karin Kane i James Craig, który przez cały czas nie spojrzał w jej stronę ani razu. 13 lipca 2025 roku sala sądowa w Denver była wypełniona po brzegi. Nie tylko dziennikarzami, obserwatorami, ale też mieszkańcami Aurory, którzy przez wiele miesięcy śledzili ten proces z rosnącym napięciem.
Sędzia wszedł do sali punktualnie o 9:00. W ciszy, która zapadła, można było usłyszeć bicia serc. James Craig, ubrany w ciemnogranatowy garnitur, zszedł na dół z ławy oskarżonych. Nie spuszczał wzroku z sędziego. Kiedy padło słowo winny zarówno w przypadku zarzutu morderstwa pierwszego stopnia, jak i zarzutów dotyczących narażenia życia, jego twarz pozostała nieruchoma, jakby to, co usłyszał, nie dotyczyło jego własnego życia. Ława przysięgłych nie miała wątpliwości. Dowody były przytłaczające, motyw jasny, planowanie udokumentowane. Sędzia, ogłaszając wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, mówił tonem wyważonym, lecz stanowczym. Z premedytacją i z zimną krwią odebrał pan życie kobiecie, która ufała panu najbardziej na świecie. W imieniu społeczeństwa wymierzam karę, która odzwierciedla ciężar tej zbrodni. Zanim opuścił salę, James Craig otrzymał możliwość ostatniego słowa. Wstał, poprawił marynarkę, spojrzał na rodzinę Angeli i dzieci, które siedziały po przeciwnej stronie sali. Jego głos był cichy. Nie jestem potworem, za jakiego mnie przedstawiono. Kocham moje dzieci, przepraszam, że zawiodłem. Żadne łzy nie pojawiły się w jego oczach. Po ogłoszeniu wyroku Karin Kane natychmiast wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie wiedziała nic o planach Jamesa i że jest zrozpaczona, że jej imię zostało wciągnięte w tak potworną tragedię. Media szybko ją zlokalizowały w Arizonie, gdzie obecnie mieszkała pod zmienionym nazwiskiem. Dla dzieci Craiga i Angeli wyrok był końcem długiego koszmaru. Najstarsza córka, opuszczając salę, powiedziała tylko: to nie koniec, ale może teraz zacznie się gojenie ran. W prasie pojawiły się komentarze mówiące o procesie dekady i najbardziej szokującej zbrodni w Colorado od lat. Ale dla tych, którzy znali Angelę, ciepłą, cichą kobietę, oddaną matkę i żonę, żadna kara nie mogła przywrócić tego, co zostało brutalnie odebrane. James Craig trafił do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Odsiaduje wyrok w izolacji, bez kontaktu z rodziną. Jego klinika została zamknięta, a budynek wystawiony na sprzedaż. Tak kończy się historia, która zaczęła się jak każda inna. Od ślubu, dzieci, wspólnych planów. I która zakończyła się najciemniejszą zdradą, jakiej może dopuścić się człowiek wobec drugiego człowieka. To był proces o winę, ale i o pamięć, o sprawiedliwość. I o to, by nie zapomnieć, kim była Angela Craig. Angela Craig nie była gwiazdą, politykiem ani osobą publiczną. Nie walczyła o światowy pokój, nie zmieniała biegu historii. Ale była kobietą, która kochała swoją rodzinę, dbała o dom, o bliskich, o to, by życie miało sens nawet w najprostszych jego przejawach. I właśnie przez to jej historia poruszyła tylu ludzi, bo była jedną z nas. Zginęła z ręki człowieka, którego kochała i któremu ufała. W najgorszy możliwy sposób, po cichu, powoli, dzień po dniu. Jej śmierć była nie tylko zbrodnią, ale też symbolem tego, jak łatwo można przeoczyć sygnały ukryte za zasłoną codzienności. Proces Jamesa Craiga uczy czegoś więcej niż tylko przestrogi przed toksyczną relacją. Uczy, że zło nie zawsze przychodzi z nożem czy pistoletem w ręku. Czasem przychodzi w białym fartuchu, z uśmiechem, z filiżanką kawy lub szejkiem. Angela zostawiła po sobie dzieci. Jej historia zostawiła po sobie pytania, ale też, miejmy nadzieję, przestrogę. Dla tych, którzy kochają za bardzo, dla tych, którzy cierpią po cichu, dla tych, którzy myślą, że nie mają wyjścia. Bo każde życie, nawet to najcichsze, ma przecież znaczenie. I każde powinno zakończyć się z godnością, a nie z trucizną w żyłach. Pamięci Angeli Craig. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tej opowieści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.